Mój ojciec był z Siedlec. Przeżył wojnę w Polsce. Cała rodzina, jego ojciec, czyli mój dziadek, umarł na raka, matkę, czyli babcię, zastrzelili Niemcy. Prawie że jak weszli do mieszkania, zastrzelili ją. Miał jeszcze starszego brata, który umarł na tyfus, kiedy Polacy go wyciągnęli z getta i go chowali. I on tam umarł i to było zimą, gdzie podobno było minus 30 stopni i nie można go było pochować. I on leżał gdzieś tam w jakiejś stodole czy coś. Po wojnie go pochowano. Wojnę przeżyła bratowa mojego ojca i jej syn, czyli mój jedyny żydowski kuzyn, Michał Alberg. No i potem w 1947 roku oni wyjechali do Francji. Mój ojciec powiedział, że on nie wyjedzie teraz. Moja matka była Polką, też dosyć, powiedziałbym, prawie że wariackiej rodziny, ponieważ z 4 dzieci, czyli rodzeństwa mojej mamy, 3 miała żydowskich mężów i żony. W związku z tym temat żydowski nigdy jako taki nie był żadnym ani tabu, ani problemem w ogóle. I u moich dziadków też nie. Dziadek mój zginął, jechał w 1946 roku w maju, żeby mnie zobaczyć, swojego pierwszego wnuka, i został po drodze zastrzelony przez, jeżeli wiem, to bandy UPA. Także już nie widziałem go. A ja go nie widziałem i on mnie nie widział. No. Ojciec matki? Ojciec matki, tak. I no, babcię znałem, babcia była kaleką i wszystkie dzieci się nią bardzo zajmowały, ale to nie... Babcia była praktycznie sparaliżowana prawie, nie chodziła, bardzo źle chodziła, miała takie ręce szpotawe, bym powiedział. I myśmy się jako dzieci bardzo jej w pewnym sensie bali. A czy mogę zapytać, jak nazywali się dziadkowie z jednej strony, dziadkowie z drugiej strony? Dziadkowie ze strony ojca, on się nazywał Itzhak Alberg, babcia nazywała się Fryda Stołowa. Papiery, potem ojciec miał papiery zmienione. Ojciec się nazywał oficjalnie Emanuel Alberg, a potem dostał papiery, kenkartę niemiecką na nazwisko Jan Emil Karpiński i tak został. Dlatego jestem Karpiński. Z drugiej strony nazwisko drugiego dziadka było u Wincenty Umer i babcia była Otylia z domu Smołecka. Dziadkowie amerykańscy, dziadkowie moi dziadkowie polscy przed I wojną światową wyemigrowali do Ameryki i wrócili w 21 roku do Polski. Po czym moja mama miała w pewnym sensie pecha, że się urodziła 2 miesiące później, a nie 2 miesiące wcześniej. Bo ja bym miał wtedy obywatelstwo amerykańskie. Natomiast moja żydowska rodzina, dziadek Stołowy był liferentem zboża do garnizonu wojskowego w Siedlcach i podobno były tam jakieś spore pieniądze. Jak wybuchła I wojna światowa, to ewakuowano cały garnizon ze wszystkimi ludźmi do Rosji. I pytano się mojego dziadka, czy chcesz te pieniądze w banknotach czy w złocie? Złoto to ciężkie, niech to będą banknoty.
No i w związku z tym, jak wybuchła rewolucja październikowa, to on miał trochę prawie że papieru toaletowego, a nie pieniądze. I znalazł się też w 20 którymś tam roku, Sowieci ich ewakuowali do Polski. Już była bieda, no, normalna bieda z tych dużych pieniędzy. Jakby powiedział złoto, to by były pieniądze, jak nie. Takie są losy z obu stron, i z Ameryki, i z Rosji. Przyszły moje rodziny w innych kierunkach. Dziadek stołowy, czyli? Ojciec, to był ojciec mojego, to był ojciec mojej babci, Frydy Stołowej. Żydowskiej. Żydowskiej, tak. A polska rodzina przyjechała z Ameryki, żeby było tak skomplikowane. W jakim mieście poznali się pana rodzice? Poznali się w Lublinie w 1946 roku, a może 1945, bo ja się urodziłem w 1946. I tak już byli do końca razem, 50 parę lat. Pana ojciec ukrywał się na fałszywym nazwisku, które stało się jego nazwiskiem. Tak. I co robił w Lublinie? Tam pracował, dokładnie to ja nie wiem, gdzie pracował. Potem ja się urodziłem w Lublinie, moje siostry się urodziły 2 lata później w Krakowie, no a potem to już różnie było. Coś miał wspólnego z wojskiem też. Czy mogę jeszcze dopytać, pana ojciec jak właściwie przetrwał? Przetrwał na tej zasadzie, że miał po pierwsze dobry wygląd i w związku z tym nie było takiego podejrzenia z miejsca, że to może być Żyd. Był w Siedlcach i tam w getcie był i zaprzyjaźnieni Polacy pomogli mu wyrobić niemieckie Kenkarte, żeby mógł pracować, po czym się przeniósł się do Warszawy, gdzie pracował u jednego Volksdeutscha jako głupi Jasio, tak do ogrodu, coś tam, tak żeby trochę rozumiał niemiecki, więc wiedział, co oni mówią między sobą. No i też ciekawy element, że on się zajmował żywieniem psa. W związku z tym jeździł co jakiś czas do żołnierzy, do budynku żołnierzy niemieckich, Soldatenheim, i tam dostawał resztki jedzenia dla niby tego psa. I on to zabierał wiadram i nosił. Między innymi tam jeszcze właśnie bratowa i mój kuzyn dzięki temu mieli czasami trochę coś do jedzenia. I jak się wojna skończyła, ojciec jeszcze, jeden kolega ze szkoły, chirurg, pomógł mu medycznie, że tak powiem, żeby zlikwidować obrzezanie, i pomógł mu, zrobił mu operację. Także jak trzeba było zdjąć spodnie, to ojciec mógł to, podobno nie było nic widać. Ten zabieg odbył się w Siedlcach jeszcze, czy już w Warszawie? W Warszawie to nawet konkretnie ten kolega miał praktykę medyczną koło placu Napoleona na ulicy Baudouina. Jak ojciec do niego wszedł, to on duże oczy, wszystkich innych pacjentów powiedział: wychodźcie szybko, bo tutaj ktoś może mieć tyfus. I on w ten sposób z ojcem mówi: ty, jak to dobrze, że ty żyjesz. Ojciec przyszedł do niego, żeby dostać cjankali po prostu. Bo mówi: ja się nie boję śmierci, ja się boję, że mnie będą torturować. To on mu powiedział: nie, ja ci nie dam cjankali, ja ci zrobię operację. I w związku z tym ojciec właściwie był stosunkowo bezpieczny. Tam pracował, to tutaj pod Warszawą, gdzieś tam w Pustelniku. Ja nie wiem, czy to jest miejscowość, czy to jest autobusy jakieś tam jeżdżą.
No i przeżył wojnę. Ostatni raz wyszedł z Warszawy z tymi wiadrami jedzenia 1 sierpnia 1944 roku o godzinie podobno 4 po południu, a o 5 zaczęło się powstanie, już by nie mógł wrócić. Do tego pustelnika? Tak. To gdzie mieszkał przed jeszcze powstaniem? Skąd wyszedł? On tam mieszkał cały czas w tym pustelniku, cały czas. Ostatnie lata, ostatnie miesiące, nie wiem dokładnie. Czyli mieszkał na miejscu? Tak, tak, jako głupi Jasio tam gdzieś miał tam swoje wyrko. I tak przeżył, tak. Tam nawet jakieś panienki zaczęły mówić, że on na pewno jest Żyd. To on powiedział, ja cię wam pokażę, że nie. Był odważny bardzo. A mogę zapytać, jak wygląda sytuacja tego lekarza? Zna pan nazwisko? Tak, znam lekarza, to jest doktor Haremza, który ma drzewko w Yad Vashem. To stosunkowo niedawno była, 5-6 lat temu była ceremonia w Londynie. Jego syn mieszka w Anglii i bardzo ojcu pomógł. Właściwie uratował mu życie, można powiedzieć. A ci polscy przyjaciele, którzy pomagali mu załatwić papiery, też mają swoje drzewka. To jest rodzina Moskwiaków. Oni ratowali nie tylko mojego ojca, ale i moją ciotkę, czyli bratową ojca i ich syna Michała Alberga. No i to ciekawe jest może, że ci ludzie nigdy nie chcieli mówić innym, że ratowali Żydów. Bali się bardziej tych sąsiadów, że na pewno tam są pieniądze, jak Żyda się ratowało, to trzeba było za to zapłacić, albo dostać raczej pieniądze. No i oni nie mówili na ten temat i stosunkowo niedawno, ja myślę, jakie 3-4 lata, nie, no może troszkę więcej, była tutaj w Sielcach duża ceremonia, gdzie ci ludzie pośmiertnie dostali właśnie te odznaczenia sprawiedliwych. Ale to wyjątkowo sympatyczni ludzie, wyjątkowo, ja ich jeszcze znałem. I oni w 1968 roku powiedzieli do ojca, słuchaj, jak trzeba, to my ciebie też przechowamy. Tak, także to takie były losy. Pan urodził się w Lublinie? Tak. Ale wychowywał w Krakowie? Nie, ja się wychowywałem najpierw w Krakowie, ja nie pamiętam w ogóle nic, bo ja miałem wtedy 3 czy 4 lata, jak żeśmy wyjechali. Potem mój ojciec był w Legionowie, tej szkole, która teraz jest policyjną, ale tam uczył matematyki. I potem w Warszawie. Właściwie to się wydaje, 55, 68 to była Warszawa. I właściwie całe moje świadome życie w Polsce to było w Warszawie. Czyli był pan synem nauczyciela? On był takim samoukiem i on, znaczy samoukiem to on nie był, ale on bardzo się pasjonował matematyką i tam szukali podobno ludzi, którzy mogą tych podchorążych troszkę tak podkształcić, żeby sinus nie był większy niż 1. Ale był pan, a potem w Warszawie był też nauczycielem? Nie, mój ojciec skończył technikum optyczne. On z zawodu był technikiem, optykiem, bo nie miał żadnych papierów, nic nie miał. Wszystko poszło z dymem w czasie wojny i zrobił to technikum, co zresztą było dla niego bardzo ważne, bo potem dzięki temu dostał pracę w Izraelu jako technik, jako techniczny pracownik. A pana mama? Mama była gospodyni domowa, pracowała czasami w szkole jako sekretarka. Ja pamiętam ją, że jeszcze jak byliśmy w przedszkolu, to ona też była trochę przedszkolanką. Tak. Właściwie tak, ona była bez zawodu. Bez zawodu była. Cóż to za przedszkole?
przedszkolu była i pamiętam nawet taką scenę, że chciała nam pokazać, że tak jakieś cielątka niby były, to się okazało, że to były już zdrowe byki i mama ją to strasznie poraniło rękę. Ciągnęła tą linę, żeby dzieci ratować, bo te byczki mogły dzieci stratować. Ja to pamiętam. A co to było za przedszkole? To było przedszkole z tej szkoły policyjnej właściwie. Czyli w Legionowie czy W w Warszawie? Legionowie, w Legionowie. Wtedy mieszkaliście w W Legionowie? Legionowie ja poszedłem do Warszawy do 3. klasy. Do której szkoły? Na Latawcu. To jest, teraz to się nazywa, zdaje się, Sępołowskiej. Wtedy to było tam koło kina Klub, tam gdzie teraz jest trasa Łazienkowska, tam w pobliżu. I tam też mieszkaliście? Myśmy mieszkali na Pięknej. Fantastycznie. Tak, to było dobre. No a potem po szkole podstawowej byłem w liceum Gottwalda. Mówi panu to coś? Tak, to ja tam byłem. Ale proszę powiedzieć coś szerzej. Dlaczego to jest takie rozpoznawalne? Bo stamtąd bardzo dużo ludzi wyszło. I w Polsce, i na emigracji. Bardzo dużo. Gdzie się mieściło? To się mieściło na ulicy Nowowiejskiej, róg Alei Niepodległości. Czyli nieopodal. No tak, to było 15 minut chodzenia na piechotę do szkoły. Szkoła podstawowa to była jakaś specjalna szkoła? Nic o niej nie wiem. To jest szkoła TPD, bez religii. No była dobra szkoła była. Mieliśmy bardzo dobrych, kilku nauczycieli jeszcze wspominam do tej pory, że mnie czegoś nauczyli. O. To znaczy dla pana bardzo dobrych? Bardzo dobrze, że byli pedagogami, a nie czytanie książki, gdzie się otworzyło, tam się czytało. Z matematyki było dobrze. Mieliśmy bardzo dobrą wychowawczynię, która właściwie bardzo zwracała na to uwagę, żebyśmy ładnie mówili po polsku. Czyli akcentuje pan ich kompetencje przekazywania wiedzy. A co z emocjami? No trudno mi w tej chwili powiedzieć, jak to było, pod jakim względem emocjami. No czuł się pan też bezpiecznie z nimi, czy to raczej byli surowi ludzie? Nie, na przykład był ten nasz pan wychowawca, taki pan Cichorzewski, który był bardzo, bardzo dobrym matematykiem i miał bardzo dobry stosunek do dzieci. Tak. Dobry stosunek? Co to dla pana znaczy? To znaczy się, że nie było karania, jak ktoś czegoś nie rozumiał, to on tak długo tłumaczył, aż dzieci zrozumiały, o co chodzi. Tak, to było rzeczywiście i prowadził kółka matematyczne i takie zadania dawał, które były nie tylko liczenie, ale też wyrabiały w nas trochę fantazji, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Ten pociąg, który ma się spotkać z drugim pociągiem, to on tak odtwarzał to też na żywo. Jakieś przyjaźnie zawarł pan w podstawówce, które później też kontynuował pan? Tak, ale to było zupełnie przypadkowo. W Izraelu mieszka taka Marysia Eichen, z którą byłem w jednej klasie, z którą się do tej pory przyjaźnimy. Teraz nawet dzisiaj z nią rozmawiałem z Izraela, co słychać, jak tam wyglądają sprawy. Potem taki jeszcze był Jurek Balcer z mojej klasy, który znalazł mnie we Frankfurcie w ogóle. Także są osoby, powiedzmy sobie, które od 60 paru lat ciągną się ze mną razem. Albo już niektórzy odeszli oczywiście. Ale to też częściowo też potem byliśmy razem w liceum, także to też z tej samej klasy poszło się z podstawówki do liceum. Wiedział pan, że ma pan ojca Żyda? Tak, wiedziałem, ale to była dosyć dziwna
historia, bo się na ten temat praktycznie w domu nie mówiło za dużo. W ogóle się nie mówiło. Do któregoś momentu w ogóle temat był nieistniejący, ale kiedyś trochę mnie dziwiło, że dlaczego żona brata, czyli ta bratowa mojego ojca, ma inne nazwisko niż my. Jeżeli jest bratowa, to brat powinien się nazywać też Karpiński, czyli ona też powinna być Karpińska. Ona miała papiery wprawdzie w czasie wojny na nazwisko Kowalska, ale po wojnie nazywała się Alberg. I to dziwiło nas trochę, dzieci, ale się na ten temat nie mówiło. Żadnej rodziny nie było w Izraelu, czyli nie było żadnego powiązania, że nagle się znajduje ciocia w Izraelu, czy coś, jak u niektórych moich znajomych. Ale myśmy od 58 roku jeździli na żydowskie kolonie organizowane przez TSKZ i to było w ogóle, praktycznie cały rok na to czekałem. Cały rok się czekało, że to była zupełnie, byłem też na polskich koloniach, których właściwie nie mam żadnych wspomnień. Natomiast na te żydowskie kolonie, gdzie się spotykało ludzi z całego świata, z całej Polski, i to z Łodzi, Wrocławia, tam z Dolnego Śląska i tak dalej, te znajomości do tej pory się ciągną. Do tej pory z tych kolonii. I to było, poza tym chodziliśmy też na ulicę, do klubu TSKZ-u na Nowogrodzką 5. Tam był taki klub, raz na tydzień się spotykaliśmy. To była zupełnie inna atmosfera. Zupełnie. I to, na to czekaliśmy. Praktycznie prowadziło się trochę podwójne życie. Jedno życie polskie i takie żydowskie bez żadnego podkładu. Nie było żadnych ani religijnych, nie było tam ani religii, ani tradycji, nic, ale to było coś nadzwyczajnego. Coś nadzwyczajnego. I tak to była nasza żydowskość, którą notabene bardzo popierała moja mama polska, która zdawała sobie sprawę, jak może być, i w 1968 roku ona była tym motorem tego wyjazdu. Nie ojciec, tylko matka. Miał pan zatem 12 lat, kiedy zaczął pan wyjeżdżać na kolonie? Tak. A wcześniej miał pan tę świadomość, już taką jasność? Przedtem w ogóle sobie nie było żadnego tematu, nie było, słowo Żyd nigdy nie padło, nie przypominam sobie. Pamiętam jedną sytuację, że jechaliśmy do przyjaciół do Szczecina którzy wyjeżdżali do Izraela, ja z rodzicami, no i w drodze powrotnej jechaliśmy pociągiem, pełny wagon, pełny przedział i tam jakiś Jasio czy Piotruś mówi, a on jedzie na swoją komunię. A ja powiedziałem, a ja za to jadłem żydowskie placki. I nagle konsternacja straszna, rodzice mówi, potem mi powiedział, kogo to obchodzi, jakie ty placki jadłeś? Ale to były takie pierwsze reakcje właśnie mojego poczucia żydowskości bez żadnej żydowskości. No, jak placki, to jednak... No nie, teraz to się inaczej teraz myśli, ale wtedy to było jakby placki, ruskie pierogi, na tej samej zasadzie. No ale te żydowskie placki były związane z konkretną tradycją. Tak, ale ja jej nie miałem. Ale już jak pan je jadł, to pan ją miał. Nie, to ja u tych znajomych jadłem, którzy nas poczęstowali tym, co mieli. Ale ja w ogóle sobie nie zdawałem sprawy, że to jest, że to może mieć jakieś znaczenie. Czyli powiedział pan po prostu coś takiego jak ruskie pierogi, tak. Albo ryba po żydowsku. Tak, nie, ryba po żydowsku to już było po żydowsku, ale to tak barszcz ukraiński. No. A mogę zapytać jeszcze, bo mówi pan o Szczecinie, powiedział pan, że nie miał pan rodzinę w Izraelu, przecież wyjechali po pogromie kieleckim. Oni wyjechali do Francji. Ciotka przepraszam. wyjechała do Francji. I też
miała ciężkie życie w tej Francji, ale mówiła do mojego ojca, słuchaj, przyjeżdżaj, damy sobie radę. Mama jeszcze była wtedy w ciąży do tego z moimi siostrami, one są bliźniaki, także to nie... A mama była gotowa jechać, a ojciec nie. Ojciec nie. Chyba mama nabrała tego napędu do wyjazdu, jak jej rodzice wracali z Ameryki, a ona się zdążyła w Polsce urodzić potem. Tak? Już była w drodze całe życie od urodzenia w 21 roku. No tak, a potem w szkole było fajnie. W mojej klasie, żeby było ciekawiej, było kilka osób, Żydów, albo półżydów, albo ćwierć Żydów, którzy podświadomie się trzymali blisko. Trochę przez rodziców, którzy się też mieli towarzystwo bardzo podświadomie też częściowo żydowskie. Także myśmy się też w szkole bardzo dobrze czuli, że nie było, już nie mówię, że tam jakaś dyskryminacja, nic takiego nie było. Nic takiego i nauczyciele byli bardzo solidni, bardzo solidni. Teraz mówi pan o Gotwaldzie. O Gotwaldzie, tak. No ja tam zrobiłem maturę. Potem się dostałem na studia, na biologię, gdzie dopiero w gruncie rzeczy bardzo mi było dobrze wtedy na tych studiach. Nareszcie mogłem mówić. Jest pewna technika zdawania egzaminów, której się sam sobie wyrobiłem i przez to miałem świetne stopnie w ogóle. Świetne i wyniki miałem dobre i dostałem właściwie stypendium doktoranckie na 5. roku studiów, ale wyjechałem. No. Na studiach zaczęły się takie bardzo świadome, jak to by powiedzieć, moja walka z antysemityzmem, powiedzmy sobie tak. To był 64 rok, kiedy zacząłem studia i wtedy ta była olimpiada w Tokio, kiedy Kirchenstein, później Szewińska była super gwiazdą, miała 18 lat, w ogóle dziewczyna i jednak ja byłem takim grupowym i w gruncie rzeczy jakaś tam dziewczyna zaczęła wygadywać, bo ta Żydowa. To ja jeszcze nie ostro, ale ja byłem ten grupowy i ją wysłałem ją do asystenta, gdzie 99% ludzi oblewało kolokwia. Złośliwie to zrobiłem. I ona oblała kolokwium i potem ją wyrzucili ze studiów z innych przyczyn już. Ale to była taka moja pierwsza taka reakcja właściwie świadoma, że coś dzieje się niedobrego. I też miałem kolegów na studiach, którzy w 1968 roku wyjechali ze studiów w Ameryce, w Szwecji, w Danii, a ja trafiłem do Izraela. No tak to było. No jednak wróćmy jeszcze na chwileczkę na studia. No bo był pan na 5. roku, kiedy dzieją się wypadki marcowe. Jeszcze to był 4. rok jeszcze był. Ale zacząłem 5. rok właśnie 1 października 1968 roku. I wtedy już byliśmy gotowi do wyjazdu. Moja mama ojca przekonała też, że trzeba wyjechać. Jedna siostra, moje siostry, mój ojciec powiedział, że możecie zostać w Polsce, ale tylko ze swoimi przyszłymi mężami. Jedna wyszła za mąż, a druga nie. I ta, która została w Polsce jeszcze pół roku, została,
a druga wyjechała z nami do Izraela. A na studiach ja zacząłem robić pracę magisterską, ale już trochę było to trochę paniki, że co się będzie działo, że to może... Ojciec mówił, że taki był trochę nastrój pogromowy, że to były sąsiedzi i tak wszyscy... On miał inne reakcje, inaczej reagował na to niż my. Ja trochę, powiedziałbym, reagowałem na zasadzie, że coś się będzie działo na tej zasadzie. A ojciec wiedział i mama też w gruncie rzeczy o tym ewentualnym niebezpieczeństwie, jakie było. To się mogło przecież bardzo rozwinąć do zupełnie niespotykanych reakcji. Były na ten temat rozmowy w domu? Tak, i żeśmy właśnie zdecydowali się wyjechać z Polski. I mama powiedziała, jak już jechać z Polski, to tylko do Izraela. No i tak żeśmy gdzieś tam 3 stycznia żeśmy wyjechali z Polski. Byliśmy tydzień w Wiedniu i potem żeśmy przylecieli do Izraela. I zaczęła się zupełnie nieprawdopodobna w gruncie rzeczy przygoda i nowe przeżycie, nowy świat. Ale jeszcze chwilę. Tak, ja rozumiem. Czekamy w Polsce. Pana rodzina funkcjonuje w ten sposób, że pana mama nie pracuje, pana ojciec pracuje. Tak, pracuje w Naczelnej Organizacji Technicznej, jako jakiś tam referent. Nie przypuszczam, żeby go świadomie wyrzucili. Ale on się bardzo bał tego, że on nagle zostanie całkowicie bez środków do życia. I jego reakcje były uwarunkowane tym, jaką on wojnę przeżył. I to nie ma się co dziwić. Teraz widzę to znacznie wyraźniej niż wtedy. Ale on się bał. On się bał, że będzie jakieś nieszczęście. A pana siostry? Co robiły wtedy? One studiowały. Jedna studiowała też biologię. Tak, była na 2. roku studiów. A ta druga studiowała na SGGW ogrodnictwo. I ona została w Polsce. Potem skończyła w Danii architekturę terenów zielonych. Jej mąż był architektem. Także to się bardzo uzupełniało. Co to znaczy została w Polsce, ale skończyła w Danii? Bo ona wyjechała pół roku później, jak mój szwagier skończył studia. Miał pieniądze na zapłacenie za studia, nie wiem ile tam ładnych dziesiątek tysięcy złotych. I wyjechali. No ale pana siostra też musiała zapłacić te pieniądze? Nie, jak się nie skończyło studiów, to się nie płaciło. A. Ja dlatego też, będąc na 5. roku studiów, nie musiałem za to płacić. Ale stypendium oddać pan musiał, czy nie? Nie, ja miałem dostać to stypendium. Ja byłem na 3. pozycji doktorantów, ale jeszcze to miałem dostać w połowie 5. roku studiów. No to znaczy, bo pan kończył studia mając zaczętą pracę magisterską. Tak. Ale już pan zaczynał 5. rok, wiedząc, że pan wyjedzie. To można tak powiedzieć, tak. To kiedy zapadła decyzja? Decyzja zapadła ostateczna w listopadzie 1968 roku. To dosyć szybko dostaliśmy zgodę, że tak powiem. Podpisało się ten dokument, że ja zgadzam się na to, że mnie pozbawiają obywatelstwa polskiego. I na ten dokument podróży żeśmy wyjechali. A na studiach już było różnie. Jeden kolega, z którym zresztą to się pracowało we 2 razem. I on nagle wystrzelił z dosyć ostrymi antysemickimi zagraniami. I ja wtedy powiedziałem, słuchaj, ty się uspokój, bo ja jestem Żydem.
On w ogóle zbaraniał, bo on w życiu nie widział Żyda, ale nikt nie lubił. No i to też był taki. A inni koledzy ze studiów pozytywnie się, nie do samego wyjazdu, ale do tego, że to były antysemickie wypowiedzi nawet tego kolegi. Także wypowiadali się na ten temat. Z niektórymi z tych kolegów pośrednio mam kontakt do dzisiaj. Dlaczego w listopadzie zapadła ta decyzja? Czysty przypadek. Czysty przypadek. Moja siostra, ta, która została potem w Polsce, w końcu listopada wzięła ślub. To już była, że tak powiem, część sprawy załatwiona. Tak wyszło, że dostaliśmy, jeżeli sobie przypominam, to 4 grudnia dostaliśmy odpowiedź. 3 stycznia wyjechaliśmy z dworca gdańskiego, a 9 byliśmy już w Izraelu. Izraelu? W Izraelu 9 stycznia. 5 stycznia we Wiedniu. Nie, 3 żeśmy z Polski wyjechali. Od 4 rano do 9 byliśmy w Wiedniu i wieczorem samolot przywiózł nas do Izraela. Nie zrozumiałem, dlaczego ten listopad i ślub pana siostry miał znaczenie. Ślub, że jakbyś, tak jak ojciec powiedział, wy nie możecie same zostać w Polsce. To dostali datę w Urzędzie Stanu Cywilnego na któregoś tam listopada. To był ten element listopadowy. Jakby dostali w grudniu, to byśmy wyjechali być może miesiąc później albo... No czyli tak naprawdę zaczęli państwo już jakby organizować wyjazd, natomiast ostateczna decyzja zapadła w takim razie wcześniej. Tak. Na podstawie jakich? Na podstawie tych różnych zachowań ludzi, które ojciec bardzo tak, już nawet wtedy bardzo czuł to, czego myśmy nawet nie odczuwali tego jako jakaś reakcja antysemicka czy coś, ale oni czuli to, rodzice mieli to za sobą niestety doświadczenie, że takie małe wypowiedzi mogą do czegoś doprowadzić. No i zaczął się Izrael. Jak wyglądało to krok po kroku, jeśli mogę jeszcze pana zapytać, jak wyglądało krok po kroku staranie się o wyjazd? No to szło się do Pałacu Mostowskich i się podpisywało papiery, że się zrzekam się obywatelstwa polskiego. Nie oni mi odbierają, tylko ja się zrzekam. I to było dosyć traumatyczne w sumie. Poza tym zaczęła się całe latanie po urzędach, żeby wywieźć to, wywieźć tamto, dokumenty, indeksy. Robiło się wtedy pierwszy raz, ktoś mi tam zrobił zdjęcia indeksu, na ksero zrobił. Także miałem kopię w razie czego, zostawiłem to zresztą u kogoś, ale nie trzeba było, nie zabrali mi. Nie zabrali nam żadnych dokumentów. No to było w sumie jakieś... Byliśmy w transie. Załatwianie spraw i po kolei punkty, to załatwione, to załatwione, to załatwione, to załatwione, papierek taki, do tego ministerstwa, do tego urzędu. Ja sobie wyobrażam, że to musiało być dla rodziców bardzo wielkie psychiczne obciążenie, ale drugi raz by chyba tego nie potrafili nawet jeszcze raz coś odtworzyć, jeszcze raz coś takiego. To było w sumie bardzo traumatyczne przygotowania do tego wyjazdu. I to załatwienie też tego liftu, żeby te wszystkie rzeczy, które się zabiera ze sobą, to też jakaś firma Hartwig, jeśli się nie mylę, to załatwiała i ten lift
Zresztą przeskoczę czasowo, ten lift został uszkodzony w czasie podróży. W związku z tym bardzo wiele rzeczy, woda się dostała i zgniło. To szło przez całe Morze Śródziemne i tak dalej, przez Bałtyk i tak dalej. I rzeczy zgniły. Także też były szkody. Jechał pan do Pałacu Mostowskich sam? Jak to było? Cała rodzina. Myśmy całą rodziną, ci, którzy wyjeżdżali, rodzice, siostra i ja. Bo siostra mieszkała jeszcze z rodzicami, tak jak pan? Tak. No wtedy jak dziewczyna miała ile tam 20 lat, kto miał wtedy własne mieszkanie? Ale pan też. Ja nie miałem własnego mieszkania. Ale Ja pan też mieszkałem z rodzicami, tak. I jechaliście sobie co, tramwajem? Chyba tak. Chyba tak. Ja tak też w transie się było. Miało się, o tej godzinie mieliśmy się stawić do Pałacu Mostowskich. I którędy weszliście do tego pałacu? Już w tej chwili nie pamiętam. No nie, no Pałac Mostowskich to... Nie To głównym wejściem, ja przypuszczam. I nas skierowali do pokoju numer tego. Proszę tam wejść. Wszyscy razem? Tak. Wszyscy razem? Jeżeli sobie przypominam, to raczej tak. I podpisało się te papierki. Nawet dosyć nie było żadnych jakichś strasznych emocji, bo inaczej bym pamiętał przy tym właśnie, przy podpisywaniu tych papierków. Tylko to mój problem polegał na tym, że ja się czegoś zrzekam praktycznie na całe życie. Czyli pan przeczytał te papierki? Tak. I to było takie bardzo deprymujące. Niniejszym proszę pana przewodniczącego, towarzysza czy tam obywatela, przewodniczącego Rady Państwa o zwolnienie mnie z obywatelstwa polskiego w związku z wyjazdem na stałe do Izraela. Już? Pan tak z pamięci, czy coś tam czytał? Być może, ale to chodziło o to właśnie, że było to, że się zrzekałem w związku z wyjazdem do Izraela. Tak jak Gomułka powiedział, że wolno obywatelom polskim, którzy będą chcieli wyjechać do Izraela, to my na to się zgodzimy. No to ja wyjechałem do Izraela. Niektórzy moi koledzy w życiu nie byli w Izraelu, ale musieli wyjechać do Izraela. A zatem załatwianie liftu czy loftu, potem załatwianie w ogóle zgody na przewóz wybranych rzeczy. Tak. Zrzeczenie się mieszkania, czy Tak. ktoś tam... To było tak, że ojciec mieszkał w tym mieszkaniu do ostatniego momentu. Już nie było elektryczności, nie było gazu, to on do końca był. Ja byłem u znajomych czy przyjaciół, siostra była u swojego chłopaka. Także to mieszkanie opuściliśmy 3 stycznia, w dzień wyjazdu. Trzeba było tam zapłacić za remont, za to, za tamto, wamto, ale to już rodzice się tym zajmowali. Zapłacić za remont? Tak. Cóż to za remont? A remont mieszkania, odnawianie, wszystko trzeba było tam. Może coś było, może coś się przez 14 lat coś się może uszkodziło. Znaleźli, że jakaś szafka była krzywa, trzeba było nową zapłacić. No jeszcze było poza tym załatwianie tych wszystkich wizy izraelskiej, to zajmowała się ambasada holenderska wtedy. To na piechotę mogliście? No to było na Chocimskiej, jeśli się nie mylę. Chyba tak. Gdzieś tam koło placu Unii Lubelskiej, tak. Potem wizy tranzytowe austriacka i czeska, czechosłowacka wtedy. No i nagle żeśmy w tym Wiedniu, to był szok absolutny, bo nagle na dworcu czekali przyjaciele, którzy wyjechali tam 2-3 miesiące wcześniej i były świeże bułeczki na dworcu. Było to z miejsca do hotelu, żeśmy poszli jakiegoś tam.
No ale ten wyjazd z Polski, poza tym były oczywiście celne historie. Wprawdzie specjalnych szykanów, czy szykan, nie wiem jak się mówi. Specjalnie nas nie szykanowali, tylko z pianinem, że ja się uczyłem grać na pianinie. Nauczycielka, która mnie uczyła, nie chciała dać mi zaświadczenia, że się uczyłem na pianinie, bo się obawiała, że Urząd Podatkowy się do niej doczepi, ale powiedziała, że ona gdzieś tam kiedyś pracowała w ognisku muzycznym, żebym poszedł tam pod taki i taki adres, to ta pani wyda mi takie zaświadczenie. Poszedłem do tego ogniska, dopisali mnie do jakiejś klasy, bo była rubryka wolna. No jak poszedłem na cło z tym zaświadczeniem, to ten celnik się mnie pyta, to gdzie jest ta gitara? Bo mnie dopisała do klasy gitarowej. Ale za 500 zł puścili pianino. Puścili. To nie był żaden, to była Legnica, czyli powojenna produkcja, nie było żadnych problemów. Nie przypominam sobie, żeby były jakieś problemy z książkami. Zresztą nie było nic takiego, co by było stare. Nie było nic. Nie, właściwie to z cłem ja nie miałem za wiele wspólnego. Nic nie miałem wspólnego. No i już. To jak ta Legnica została wysłana? Razem z tym liftem i to była właściwie jedyna rzecz, która była nieuszkodzona. Lodówka była... Nie, lodówka też nie była uszkodzona, ale wszystkie takie ubrania, pościel, wszystko zgniło. I tutaj troszkę przeskoczę, bo na lotnisku w Tel Awiwie pytali się ojca, czy on chce ten bagaż ubezpieczyć. Ja sobie w ogóle nikt sobie nie zdawał sprawy, co to znaczy ubezpieczyć bagaż. No jak będą jakieś szkody, to ten urzędnik powiedział, no to dobrze, to ubezpieczymy to na 5000 funtów. No to ojciec powiedział, dobrze. Oni tam ubezpieczyli i potem się okazało, że te pieniądze ojciec nagle dostał za ubezpieczenie. Za te wszystkie szmaty i tak dalej. Także to też był zbieg okoliczności. Człowiek sobie nie zdawał sprawy. Człowiek wiedział, co to jest jakieś ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie rzeczy. Nie, w ogóle jakiś inny, nierealny świat to był. Także to było dosyć, w gruncie rzeczy, szczęśliwe posunięcie. Nawet bardziej, bo oczywiście z całym szacunkiem dla państwa dobytku, ale muszę to powiedzieć, że z kontekstu innych rozmów to... Robili kłopot. To ludzie, którzy zabierali różne rzeczy, zwłaszcza do Izraela, tak szczerze mówiąc, zupełnie im się one nie przydawały, mimo oczywiście emocjonalnego związku i to pewnie katastrofa była, jak otworzyliście ten lift i to było bardzo przykre. Ale wiele osób pytało się w ambasadzie holenderskiej, czy w Izraelu potrzebne są kołdry. To mówi tak, no kołdry zawsze są potrzebne. No to brali 3-4 kołdry, nie wiadomo po co. No, wie pan, ta kołdra... Nie, ale to tak jako... Ta kobieta, która tam siedziała w tym okienku, mówi, potrzebna koszula? Potrzebna koszula. A. Chciałem tylko powiedzieć, że kołdra miała swoją cenę, a pana ojciec jeszcze pamiętał tę cenę z okresu wojny. I myślę, że kołdra... No, ale to może tak, że trzeba się czymś przykryć, ale to było raczej... To polegało na tym, że ta kobieta się dawała... Jak potrzebne jest złoto w Izraelu? Tak. Wszystko. Srebro też, złoto, kołdra, ubrania. Ona zawsze mówiła, tak, potrzebne, no bo było potrzebne. Co ona? Ta urzędniczka, która tam siedziała, która w życiu nie była ani w Izraelu, ani nigdzie, ale zgadzała się z każdym. Bierz proszę wszystko ze sobą. Jeszcze nie opowiedzieliśmy o wyjeździe, bo jednak jak już wszystko zostało dopięte, pana ojciec zamknął drzwi, złożył ten klucz. Oddał tam komuś, nie wiem. W spółdzielni na pewno. Ale ktoś przyszedł tam z tej spółdzielni. Tam. A, sprawdził. Tak.
To pojechaliście razem na ten dworzec? Tak, czy no jak? już jak każdy z nas przyjechał z miejsca, gdzie nocował. O której? Pociąg było 19:05, byliśmy tam chyba gdzieś godzinę wcześniej. I było dosyć sporo ludzi, które nas żegnało. I ja przypuszczam, że najbardziej to przeżywał ojciec, który sobie zdawał sprawę, że tych ludzi więcej w życiu nie zobaczy. Tak? Myśmy trochę, ja miałem 22 lata, 23 prawie. W związku z tym ja nie miałem tej świadomości końca świata. O. A on sobie zdawał sprawę i moja mama też, i bracia, i siostry, i wszystko. Moi kuzyni byli. Niektórzy moi koledzy ze studiów nie przyszli, ale byli tacy, którzy przyszli, bo wiadomo było, że tam byli ludzie, którzy patrzą, kto odprowadza Karpińskich na wyjazd. 3 stycznia, 19, ciemno, zimno chyba, co? Zimno, bo to był styczeń, tak? No to bardzo zimno. Bardzo zimno, bardzo zimno. No to tak to jest. No. Rodzice pozwolili sobie na luksus, żeśmy jechali wagonem sypialnym. Pierwszy raz w życiu jechałem wagonem sypialnym i okazało się, że na przykład tata zapomniał oddać mojej siostrze, która została w Polsce, jakieś tam papiery, to ten konduktor, który przyszedł sprawdzać bilety, powiedział: proszę pana, ja tutaj mam dokumenty, które trzeba wysłać na taki i taki adres. Ojciec dał mu tam, ja wiem, miał jeszcze ostatnie 100 zł i on to wysłał, załatwił wszystko picobello. Odesłał do siostry dokumenty, które dla niej były ważne, a dla nas już do wyrzucenia. Jakiego rodzaju dokumenty? Na ubezpieczenie zdrowotne. I nagle się, to siostra to dostała i miało to dla niej dużą wartość. Tak. Powie mi pan jak, bo ten dworzec dzisiaj wyglądał trochę inaczej wtedy. Dzisiaj jest no, takim dosyć już coraz, co prawda główny gmach, są dyskusje jak on ma wyglądać, jest po przebudowach, wyglądał inaczej, ale ma sprawne połączenia podziemne ten dworzec. Jak to wyglądało wtedy? Podjeżdżało się tramwajem czy coś, to w ogóle była kolej podmiejska w gruncie rzeczy. Tam nic nie było, tam te perony. To był pociąg, który jechał z Moskwy do Paryża. Nie, przepraszam, nie, gadam bzdury. Na ten dworzec przyjeżdżały pociągi z Moskwy do Paryża, ale tam nic nie było. Tam budka z piwem. W ogóle. Nic. To nie był żaden dworzec, który znamy z późniejszych czasów. No nie, no dworzec był. Był, ale co to było? Nic. A podziemia? Tam nie, podziemia? Tam nie było żadnych podziemi. Czyli szliście po torach? Tak się szło, takie przejście. Nie tak, że się chodziło podziemnym przejściem, nie, przechodziło się przez tory z peronu pierwszego na peron drugi, a może trzeci, nie wiem. Ale to nie mam żadnych, jak to powiedzieć, żadnych pozytywnych ani negatywnych wspomnień z tego. Żadnych. Czyli na przykład nie wiało, bo tak wyobrażam sobie, że 3 stycznia o 19 to może tam pod tym wiaduktem być nieprzyjemnie. Nieprzyjemnie, ale myśmy już byli tak skoncentrowani na tym, co nas czeka dalej, że właściwie ten sam dworzec nie miał żadnego znaczenia. Bardziej ci, którzy nas żegnali. Te rodziny, które rzeczywiście duża część tych ludzi zniknęła, że tak powiem, z naszego życia, dlatego że poumierali, wyszli. Byli na dworcu i do widzenia. Tyleśmy ich widzieli. Człowiek sobie nie zdawał wtedy sprawy. Właściwie wyjeżdżało się na zawsze. Na zawsze. No, tak.
A potem był Izrael. Ktoś płakał w tym pociągu albo na peronie? Tak, moje siostry bardzo to przeżywały. Ta jedna, która była w Polsce, która została, i jej bliźniaczka, która jechała z nami. No zostawiła która jechała z nami, zostawiła chłopaka, swojego obecnego męża. Ale to było tak, w sumie to był szok. W sumie to był szok. Szok i trans. A pamięta pan moment odjazdu? No był gwizdek i pociąg ruszył i to wszystko. No tak, a wy siedzicie w sypialnym albo stoicie na korytarzu. To się machało ręką, tak jak zawsze w czasie podróży. Okno otwarte, zimno, bardzo zimno. No i jak to wygląda? Kto zamknął okno? Chyba ojciec zamknął okno. On sobie najbardziej zdawał sprawę z tego, co się dzieje. I jak to się przejawiało? Zaczął szukać sprawdzać dokumenty, czy on wszystko ma. On trochę też w panice, że może coś i zresztą rzeczywiście te ubezpieczeniowe, legitymacja ubezpieczeniowa była u niego nagle. On się wszystkiego, on z czasów wojny się bał. On się bał, że coś będzie nie w porządku, szczególnie, że opowiadano, że ktoś tam jak wyjeżdżał, to miał takie kłopoty, a ten miał takie, a zatrzymali kogoś na 24 godziny na tle. Ja tego tak nie czułem wtedy, ale on sobie być może bardzo dobrze zdawał sprawę, jakie mogą być szykany w gruncie rzeczy. Ja nie pamiętam żadnych akcji, które bym mógł nazwać, że to było szykanowanie. W pociągu też nie. W pociągu też nie. Celnicy też dali spokój. Nic, nawet nic nie było. W każdym razie nic nie pamiętam dzisiaj, więc chyba tak było. A przy przekroczeniu granicy? Też nie sprawdzili te dokumenty, postawili jakąś tam pieczątkę i nie było nic. No ale to musiało być o 2, 3 w nocy. A tak było. Weszli sobie, zapalili światło. Tak. I sprawdzili. I dokumenty były w porządku. Widocznie byli przyzwyczajeni do tego, że ludzie nie jadą z paszportami, tylko z jakimiś takimi dokumentami podróży. I tyle to było. Przypuszczam, że ojciec całą noc nie spał. Mama chyba też nie. Ale to było dla nich najbardziej traumatyczne. Szczególnie dla ojca. 4-osobowa kuszetka? Ja myślę, że to nie kuszetka, to był normalny sypialny. Tak. To jedyne takie... Pierwszy raz w życiu jechałem. Kuszetką, czy w ogóle Sypialnym. Bo kuszetką wcześniej? Tak, to się czasami jeździło. No. Ciekawiej było w gruncie rzeczy. Więcej pamiętam z tego momentu, jak żeśmy wylądowali w Izraelu. Gdzie to też było coś niesamowitego, bo to z tego, co prasa pisała, to ten Izrael w stanie absolutnej wojny, a tutaj my wjeżdżamy ląduje się na lotnisku, lotnisko oświetlone, nieprawdopodobna ilość światła. To był ten pierwsze wrażenie, że gdzie jest ta ciemność, o której w Polsce pisano. I w styczniu to jest czas, gdy pomarańcze kwitną. Był zapach bardzo intensywny pomarańczy, którego nie znaliśmy w ogóle, kwiatów pomarańczy. I też temperatura może 15, może 20 stopni, może tylko 18, a my w ciepłych paltach wszystkim. No. I zaczęło się załatwianie spraw urzędowych, tak? Mieszkanie, się pytali, gdzie pan chce mieszkać,
to ojciec mówi, mam przyjaciół w Tel Awiwie. No to tak dokładnie w Tel Awiwie to nie mamy, ale 15 minut od Tel Awiwu, okazało się, że 15 minut, ale autobusem. Jaka miejscowość? Herzliya. Tam były takie 2 domy, które wbudowano, których jeszcze praktycznie stosunkowo mało ludzi mieszkało i dostaliśmy 3 pokoje. Pierwszego dnia mieliśmy mieszkanie 3-pokojowe. Teraz może bym powiedział, że to nie był ten luksus, ale wielkości prawie tego, co mieliśmy w Polsce, w Warszawie, które uważaliśmy, że jest super luksusowe. I to było pierwszego dnia. To też jest bardzo takie 2 chyba ważne moje osobiste wspomnienia. Przyjechał samochód, żeby nas zabrać z lotniska do tego mieszkania, w którym mamy mieszkać. I rodzice poszli tam do administracji, a ja siedziałem na murku tak z moją siostrą ubrani w te zimowe palta i podchodzi do mnie dziewczyna i słyszy, że mówimy po polsku i mówi, przepraszam, czy ty jesteś Andrzej Karpiński? Pierwsza osoba, którą spotkałem w Izraelu, zna mnie osobiście z tych żydowskich kolonii. Ona mnie pamiętała i ona już mieszkała gdzieś tam 3 domy dalej, czy 10 domów. Wieczorem już było 10-20 osób w mieszkaniu, bo przyjechała rodzina z Polski, bo się już się rozniosło, że przyjechała rodzina z Polski, ktoś tam jest. I ludzie zaczęli przynosić nam różne takie rzeczy, które są niby potrzebne. To były kubki i nie wiem ile, 20, 30, 40 łyżeczek do herbaty. Różne takie rzeczy, ale ludzie bardzo, bardzo nam od pierwszego momentu pomagali. I to było takie bardzo... A drugie takie wydarzenie, które było niesamowite, tata znalazł w swoim notesiku, że jakaś tam znajoma jedna mieszka w tej miejscowości, Herzliya się nazywa. I to gdzieś ma być nad morzem. Więc żeśmy w tych zimowych płaszczach poszli. I kobieta jakaś nas zatrzymała, z ojcem rozmawiała po żydowsku, kiedy przyjechaliśmy i że to jest dosyć daleko. Że trzeba wziąć autobus albo taksówkę. Człowiek sobie w ogóle nie zdawał sprawy, że te 10 funtów to ma, czy to dużo, czy to mało, czy za to można kupić kilo chleba, czy samochód. To się, mam tutaj pieniądze. Ona dała ojcu 10 funtów. To było dosyć, dla nas to była nieprawdopodobna suma. I ojciec mówi, a komu mam to oddać? A ona powiedziała, temu, który dzisiaj przyjechał. Bo on... Zupełnie obca osoba na ulicy. Nie zdziwiło pana, że ojciec nagle po żydowsku mówi? On mówił po żydowsku. Ja wiedziałem, że on mówi po żydowsku. Skąd? W domu się mówiło po polsku. U niego w domu się mówiło po polsku, ale on się nauczył żydowskiego tak jak rodzice jego tam czasami ze słuchu nawet pisał listy po żydowsku z trudnością, ale mówił po żydowsku, podobno nie najlepiej. I w Izraelu to mu bardzo też pomogło, że znał żydowski. Hebrajskiego się nigdy nie nauczył. A pan? A ja studiowałem w Izraelu. Ja normalnie mówię po hebrajsku. No dobrze, a kiedy się pan nauczył? W Izraelu. Ale to będzie za chwilkę będzie, bo jak żeśmy kazali nam na lotnisku, dostaliśmy jakieś tam dokumenty i powiedzieli mi, że ja się mam tam za 2 czy 3 dni zgłosić tam do jakiegoś urzędu w sprawie studiów. I poszedłem do tego urzędu. Nie wiem, jak się jeszcze, po angielsku jeszcze wtedy w ogóle nic nie mówiłem. Nie wiem, jak się dogadałem, że mamy jechać do kibucu, uczyć się języka. I skierowali nas na półroczny taki kurs, gdzie się pracowało pół dnia i pół dnia się uczyło języka.
I tam się okazało, że jest sporo ludzi z Polski, których w ogóle znam jeszcze z Polski. Także żeśmy byli w gruncie rzeczy na takim przedłużeniu wszystkiego, wakacji, nauki, szkoły. To były fantastyczne czasy te pół roku. Wyjątkowo szybko się nauczyłem na tyle mówić, żeby się porozumieć w tym języku, ale wydawało mi się, że jak ja już tyle umiem, to już mogę studiować. To była nieprawda. Skierowali mnie do Jerozolimy, do jednego profesora, który mówił po polsku, mikrobiologa, tak jak to miałem studiować, i jakoś tak szło, wszystko szło. I nauka języka, bardzo szybko zacząłem mówić. To w ogóle było niesamowite, że po paru, nawet bym powiedział, tygodniach już mogłem się porozumieć na proste tematy. A u rodziców to było bardzo źle, ponieważ oni, no już nie ten wiek, no. Już nie. Chodzili też na jakieś kursy językowe, to książkę tylko kręcili w prawo, w lewo, gdzie się zaczyna, gdzieś jest jakiś obrazek, żeby rozpoznać, czy to jest góra, czy to jest dół. Jak tylko hebrajskie litery były. To nie było takie. Dla nich to było w ogóle bardzo takie deprymujące. Jeszcze jak przyszedł ten bagaż zgniły, to w ogóle była tragedia. No ale wszystko idzie dalej. Teoretycznie raz na 2 tygodnie z kibucu jechaliśmy do domu, do rodziców. To było dosyć traumatyczne, bo oni byli w trakcie permanentnego nieszczęścia. I jeszcze nie wiadomo było, czy ojciec pracę dostanie, czy to, czy tamto. Dziś tak po 3-4 miesiącach nagle ojciec dostał pracę i tak na tamte warunki bardzo dobrze płatną i ciekawą pracę. I jakoś tak poszło. I były te tłumy znajomych, którzy lepszych, gorszych, ale tak się zrobiła selekcja tych znajomych, to się okazało, że mieli bardzo bliskich, bardzo bliskich ludzi sobie bliskich, bardzo duży. I to było też ważne, że się w ogóle nie czuli samotni. Oni na pewno sobie zdawali sprawę z tego, że rodzina jest w Polsce i bracia, i siostry, i wujki, i to tamto, ale ci znajomi i przyjaciele bardzo rodzicom pomogli. Bardzo. To było ważne dla nich. A myśmy byli w tym kibucu, gdzie był basen, każdy tam miał bardzo, jak na Polskę, to myśmy mieli bardzo wielką wolność pod każdym względem. Bo się uczyło, bo się pracowało, bo żeśmy strajkowali, że nie będziemy tyle grejpfrutów zbierać, że nam ciągle normy zwiększają. Pracowałem przy zbieraniu grejpfrutów. I jak się przeliczało to na te złotówki, które były w Polsce, taki grejpfrut, to żeśmy wyrzucali, ja wiem, 1000 złotych, nie. Wartość tych grejpfrutów, które żeśmy wyrzucali, była 1000 złotych na przykład w Polsce. Taka rozrzutność była psychiczna, jak nam dobrze. Dawali nam tam w kibucu każdy z nas miał kredyt w sklepie, tam ileś tam funtów. Dawali nam stosunkowo niewielką gotówkę, którą mogliśmy na przejazdy do rodziców wykorzystać. Dawali nam papierosy, dawali nam wszystko, ubrania służbowe, wszystko żeśmy dostawali. No. Także żeśmy tych 6 miesięcy byli oderwani od tej brutalnej rzeczywistości, że po prostu były takie przedłużone wakacje z nauką i lekką pracą. Moja siostra pracowała w przedszkolu, ja pracowałem przy zbiorze owoców, a potem pracowałem w kuchni. Najlepsza możliwa praca, zmywanie naczyń, wkładanie do maszyny na taśmę. To była fantastyczna praca w sumie.
I dużo wolnego czasu. I basen. I basen był całkowicie wolny. Mogło się chodzić kiedy się chce. Basen, który w Warszawie były 2 baseny wszystkiego, a tam były 2 baseny w tym kibucu na 1000 mieszkańców. Super wakacje. No i towarzystwo było też. Ci z Polski, których znałem, jeszcze nawet z mojej szkoły, też, a co ty tu robisz? A ja mówię, to samo co ty. Tak? A ja w ogóle nie wiedziałem, że jakich Żydów miał w rodzinie. Tak? No a potem się zaczęło to, że ja poszedłem na 3 miesiące pracować do Instytutu Weizmana jako student letni i pracowałem w laboratorium, którego szefem był późniejszy prezydent Izraela, profesor Kaczalski. Nic panu to nie mówi. Mówi, że od razu poznali, z kim mają do czynienia, bo nieźle pan... Nie, ale to było tylko na 3 miesiące, a potem poszedłem... No, ale nie każdy tak lądował. Nie, ale to ja tam pracowałem, też znalazłem tam... Z miejsca się znaleźli ludzie, którzy się mną zajęli osobiście. Oczywiście, tak, jako osobą, która wymagała tej opieki, ale też jednocześnie osobą bardzo... To może tak, ale to ja wiedziałem, że to będzie tylko na 3 miesiące. I zarobiłem trochę, dostawałem wtedy, ja wiem, 300-400 funtów, to było wtedy ekwiwalent, ja wiem, obecnych, ładnych paru tysięcy złotych. Ja mogłem sobie za te pieniądze kupić magnetofon na przykład, między innymi. I ten magnetofon mi potem pomógł zrobić studia, bo ja nagrywałem wykłady i potem siedziałem w nocy i te wykłady z magnetofonu przypisywałem przy pomocy czasami mojego współlokatora w pokoju. Dzięki temu ja wiedziałem, o czym jest mowa, bo to było zupełnie, szczególnie jak mówili szybko, to ja w ogóle nie rozumiałem nic. To, ani po angielsku, ani po hebrajsku. To było ciężkie przeżycie. Ciężkie, ale to jest późniejszy okres. No i po tych 3 miesiącach wylądowałem w Jerozolimie, dostałem akademik, mieliśmy 2-osobowy pokój. Moim współlokatorem był taki student farmacji, zresztą z pochodzenia z Iraku, gdzie było rodzice byli analfabeci, a cała 4 dzieci była po wyższych studiach. Nieprawdopodobnie, znaczy, nie wiem jak to powiedzieć. Awans. Tak. Społeczny i intelektualny też, jak ci ludzie. I on mi bardzo mi pomagał, siedział ze mną w nocy, szczególnie jak profesor jakiś opowiadał jakiś dowcip, to on się nagle zaczynał śmiać. A ja w ogóle nie wiedziałem, z czego on się śmieje, bo on z magnetofonu słyszał dowcipy. A ja próbowałem przepisać te dowcipy i przetłumaczyć na polski. I to w ogóle było coś, też rzadkie przeżycie. Bo na studiach były 2 koleżanki z Polski, znaczy z Polski już dawno w Izraelu, dzięki którym w gruncie rzeczy prawie, że zrobiłem studia. Znaczy ich pomoc była zupełnie nieprawdopodobna. I siedziały też ze mną i tłumaczyły i to i tamto. Cięższe. I tak było 2 lata. Ale to w gruncie rzeczy były też dobre czasy. Też dobre czasy, bo studia były zupełnie inne niż w Polsce. Ja nie wiem, jak to teraz w Polsce jest, ale student, jak mu się coś nie podobało, i szczególnie ta forma w Izraelu, że jest ze wszystkimi na ty po hebrajsku, to profesorowi się mówiło, słuchaj, ty gadasz absolutne bzdury. To w Polsce było 60 lat temu w ogóle nie do pomyślenia. Nie wiem, jak to teraz jest w Polsce. Coś mi się wydaje, że też. Że też co? Jest nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. Profesor nie był żadnym profesor był dla studentów, a nie student dla profesora. I ci, którzy już robili magisterium, to byli ludzie, którzy byli po wojsku. Oni zaczynali studia w ogóle 3 lata później
niż każdy inny w Europie. I oni byli znacznie bardziej dojrzali i do tego ta samodzielność myślenia była dla mnie w ogóle nie do zrozumienia. Jak oni mogą do profesora powiedzieć, że ty gadasz takie bzdury, że lepiej na twoje wykłady nie przychodzić. I on to akceptował. A ja tego nie potrafiłem i jeszcze do tego wszyscy do niego mówili po imieniu, a ja mówiłem, panie profesorze. A on się na mnie patrzy jak na idiotę, bo to jest forma taka już, na pan to się mówi właściwie tylko do prezydenta. Wspomniał Pan o tym, że to były takie wakacje po czymś, no właśnie od tej rzeczywistości, która poprzedzała ten wyjazd. Jakoś w Pana relacji nie wybrzmiały te ciemne strony tego wyjazdu. W momencie, kiedy żeśmy postanowili wyjechać, to właściwie wszystko było skoncentrowane na tym, jak wszystko załatwić. Była bardzo wielka jednokierunkowość w naszym postępowaniu, w naszym myśleniu, w ciągłym żegnaniu kogoś na dworcu, że ktoś ze znajomych, czy z przyjaciół, czy z bardzo bliskich nam osób też już wyjeżdżało i się za każdym razem żegnało te osoby. Niektórzy, słuchaj, to się spotkamy tu, potem w Wiedniu, albo się spotkamy już w Izraelu. Dużo moich przyjaciół ze studiów wyjechało nawet też do Ameryki. Jeden wyjechał nawet do Brazylii. Zazwyczaj to były te wieczorne pociągi? To zawsze ten sam pociąg. O 19. O 19:05. Był jeden pociąg do Wiednia. Potem może jak już Dania otworzyła granice i Szwecja, to może jechali inaczej, ale wtedy była jedna droga, to przez Wiedeń. Do Szwecji się jechało z dworca głównego z kolei. Tak, to już nie moje czasy. Mhm. No, ja poznałem Pana, to znaczy nie osobiście, ale zwróciła moją uwagę Pana historia po tym, jak w 2018 bodajże przekazał Pan do zbiorów, bo ja pracuję w dziale zbiorów. Tak. Wejściówkę na kampus uniwersytetu w okresie marca 68, ale tego marca jeszcze. Coś Pan o niej powie i coś Pan powie o swoim wspomnieniu tego okresu? No więc tę kartę dostawał każdy, który przedstawił tam legitymację studencką, bo przecież zamknęli Wydział Ekonomii Politycznej, rozwiązali. Ci nie mieli wejścia na teren uniwersytetu. Filozofii, socjologii, wydziały, które przestały praktycznie, jeżeli sobie przypominam, całkowicie istnieć. Fizyki? Fizyki to już nie wiem. Fizyka w ogóle była nie na terenie kampusu. To nie było to było tam na ulicy Chorzej. Był ten Instytut Fizyki, także... Ale może być, że też. I jak się wchodzi... Ja część zajęć miałem też na terenie uniwersytetu, na krakowskim przedmieściu. Jak się wchodziło, to ja musiałem pokazać, ja to mówię, Kennkartę, tak jak w czasach niemieckich. Pozwolenie na wejście. Teraz tak, myśmy mieli w 1968 roku, też to było takie dosyć traumatyczne dla mnie i to była jedna z przyczyn, dla których ja wyjechałem z Polski. Myśmy mieli zajęcia z nauk politycznych. To było zawracanie głowy do marca. To siedział tam taki magister i opowiadał. Ale w marcu było takie zebranie na wszystkich studentów. Nie to, że żegnali, kto chciał, to przychodził. I poszliśmy na ten wykład, to miał być wykład czy coś. Przyszedł taki facet, który potem podobno zrobił dużą karierę jako docent marcowy i mówi, słuchajcie, możecie
co uważacie na temat tych wypadków marcowych? Kto to zorganizował? Możecie mówić szczerze, bo ja tutaj jestem z Komitetu Miejskiego, czy coś tam. Możecie mówić. I ja on opowiadał, że to wichrzyciele i sioniści i wszystko, co najgorsze w Polsce. On mów sobie dalej, ale potem, a co wy na ten temat, studenci, uważacie? I niektórzy moi koledzy ze studiów zaczęli się wypowiadać w sposób, że właściwie ci wichrzyciele, co zorganizowali marzec, to są faszyści, i prawie wszyscy sami Żydzi i tak dalej. I w ogóle otwierasz oczy i słyszysz takie wypowiedzi z ludźmi, z którymi 4 lata razem spędziłeś na studiach. Gdzie byli niektórzy może niedobrzy koledzy, ale bardzo, jak trzeba było coś sobie pomóc, to się pomagało. A tu nagle ci żydowscy faszyści i sioniści są najgorsi na świecie, że to gorsze niż SS. Tak. I to była w gruncie rzeczy jedna z przyczyn, które mi otworzyły oczy na ten wyjazd. I od tego zaczęło się ta trauma, jak ja się bałem cokolwiek powiedzieć w domu, bo to jeszcze by wszystko pogrążyło całą historię naszą. Ale to było ciężkie przeżycie. I niektórzy moi koledzy powiedzieli, słuchaj, ty się tym nie przejmuj. Zresztą był taki jeden, który najbardziej wygadywał na Żydów i na sionistów, i na faszystów, i na SS i tak dalej. Okazało się, że on pół roku później, jak skończył studia, to chyba rok później, wyjechał do Ameryki, więcej nie wrócił. To była okazuje się, ktoś mi tam tłumaczył, że to była jego taktyka, żeby dostać prawo wyjazdu na stałe, czy tam jakoś do Ameryki, to on wiedział, że na tej fali antyżydowskiej on bardzo sobie może pomóc w załatwianiu spraw. On dostał jakieś tam stypendia i w ogóle I on prysnął, po prostu prysnął. Ale to nigdy tego człowieka więcej nie widziałem, ale to zrobiło na nas i na paru moich kolegach, którzy są w Polsce jeszcze, którzy wyjechali, zrobiło to bardzo nieprzyjemne wrażenie. Że ci, z którymi razem studiowałeś, zachowywali się w taki sposób. To były te minusy. Potem jeszcze byłem w sierpniu 1968 roku, byłem na obozie takim naukowym w Łebie i wtedy była inwazja na Czechosłowację. I to też był taki trochę gwóźdź do trumny, że będzie tragedia na całej linii. Na całej linii. Dlatego żeśmy się zdecydowali. Ja przypuszczam, że to też u mojego ojca było, że on jednak nie chciał wyjechać, ale wtedy podjął może decyzję. Sierpień 68. Z całej mojej rodziny myśmy wyjechali jako jedyni. Cała reszta i polskiej, i żydowskiej rodziny została w Polsce oczywiście. Aczkolwiek też mieli zamiary też wyjechać, ale tam choroby różne, układy. Narzeczony, narzeczona nie chciała jechać, zostali w Polsce. No tak. A potem, jak żeśmy ja ciągle wracam do tego Izraela, ja wyjechałem do Francji. Tam już była moja siostra, której mąż dostał stypendium w Grenoble. Tam można się normalnie było za 20 franków zapisać na uniwersytet, żeby dostać wizę. Trafiłem do bardzo ciekawego laboratorium, gdzie dostałem też stypendium. Ale niestety zdarzyła mi się w gruncie rzeczy niedobra rzecz, bo dostałem pracę w Genewie. W związku z tym tego doktoratu we Francji nie zrobiłem. W Genewie to pracowałem 3 lata. To był bardzo niedobry okres dla mnie też naukowo. Nie szło. Jak nie idzie, to nie idzie. W laboratorium
nie miałem wyników i dlatego szukałem już pracy gdzieś tam i dostałem pracę w Niemczech. Dlatego się znalazłem w Niemczech. Ale już poza ścieżką naukową. Na ścieżce naukowej, tak? Tak. I właściwie to troszkę było tak, że ja właściwie pracę, która zresztą była najlepszą moją pracą w życiu na Uniwersytecie w Kolonii, ja jej wcale nie chciałem. Ja jej nie chciałem, bo to trzeba było z Frankfurtu się przenieść do Kolonii. Żona miała bardzo dobrą pracę w takim żydowskim domu starców. Też żeśmy mieli dosyć sporo już tak. Człowiek był zadowolony z tego, co ma. I jakoś szło tam, jakieś pieniądze przychodziły, to tam. I nagle się zgłasza jeden profesor z Kolonii, że on mnie bardzo potrzebuje, bo moje kwalifikacje jemu pasują. Pojechałem na rozmowę, jeszcze bardziej mu pasowało i tam spędziłem 4 lata w Kolonii, właściwie 5 lat, ale 4 lata na uniwersytecie, ponieważ był to ograniczony czasowo kontrakt. I jeszcze do tego miałem wtedy tylko paszport izraelski. To byłem tym cudzoziemcem drugiej kategorii, nie wspólny rynek, nie Europa, tylko nie miałem ani azylu, ani nic. I żeśmy przenieśli się do Kolonii. W międzyczasie dostałem obywatelstwo niemieckie. W Kolonii się urodził nasz syn, który urodził się w Kolonii, gdzie był 2 tygodnie. Już pojechaliśmy, dostałem świetną pracę już w przemyśle farmaceutycznym w Heidelbergu. To zaczęło się nowo. Najwspanialszy okres, jaki nam się zdarzył. I dobre pieniądze, i super. Z miejsca, zawsze tam, gdzie żeśmy przyjeżdżali, z miejsca się pojawiało 20-30 osób z Polski, czy tam coś. Było bardzo dobrze. A potem żeśmy się przenieśli do Frankfurtu, gdzie też pracowałem. Żona też dostała pracę w innym domu starców, także też wszystko szło. No i to właściwie cała historia. Syn nie chciał się uczyć, jak to często bywa, ale też miał ciężki problem. Ja widzę, że jego problemy były zupełnie, jak teraz to widzę, zupełnie dla mnie dosyć, nie abstrakcyjne, ale niezrozumiałe. Mianowicie myśmy znaleźliśmy bardzo dobre mieszkanie, ale w nie najlepszej okolicy, gdzie było dużo Arabów i Turków. Gdzie on nie mógł powiedzieć, on miał na polskie nazwisko, mówi po polsku, ale nie może powiedzieć na temat Żydów nic, bo zaraz Arabowie by z klasy jego w jakiś tam sposób atakowali. On nie chciał się uczyć, bo się bał tej szkoły w ogóle. I potem żeśmy doszli do wniosku, że on właściwie dosyć ma ciężkie życie w tych Niemczech. Niech pojedzie na pół roku do Izraela. Pojechał, taka jest organizacja, która zajmuje się takimi dziećmi właściwie, 20-letnimi do Izraela i on przyjechał i bardzo mu się podobało. Bardzo mu się podobało. I jak już po 6 miesiącach pojechał na chwilę do Niemiec, powiedział, że on chce wyemigrować do Izraela na stałe. I wyemigrował. I był rok czasu w wojsku. Zresztą opowiem tutaj dosyć nieprawdopodobnie, znaczy historia jest śmieszna i trochę wulgarna. Mogę? Więc on był w jednostce stosunków międzynarodowych, jako że potrafił się dogadać w 4 językach i był na granicy egipsko-izraelskiej. Każdy żołnierz ONZ-u, który siedział w Egipcie albo w Izraelu, musiał się u niego zameldować. I któregoś dnia, i on zapisywał tam ten i ten, Filipin był, z Nepalu był, przychodzi facet, który fatalnie mówił po angielsku i mówi:
że on chce pojechać do Eilatu, to po stronie izraelskiej i on ma flagę tutaj polską. To Daniel mówi do niego, że on trochę mówi po polsku. A to bardzo dobrze. Pogadali, a on się pyta Daniela, a gdzie w Eilacie są dziwki? A on mówi, Daniel tak nie bardzo wiedział, co to są dziwki, ale myślał, że to są śliwki. Mówi, w każdym supermarkecie można znaleźć dziwki. Mówi, a są drogie? Nie, niespecjalnie. Po czym on poszedł tam na stronę izraelską i Daniel do mnie dzwoni, mówi, tata, co to są dziwki? Ja powiedziałem, jakby powiedział, tak jak się normalnie mówi, kurwy, to on by zrozumiał, ale dziwki to już był literacki język. On tego nie zrozumiał. Mówi, o, ja jego wysłałem tam do tego supermarketu, na te dziwki. I dzwoni do mnie, potem mówi, słuchaj, on nie wraca już jeden dzień. I drugi dzień nie wraca. Coś z nim niedobrze, coś. Panienki go tam bardzo zdezelowały. Po 3 dniach wrócił zmęczony. Dzwoni do mnie. On już wrócił. No to już spokój był. To było około 2000 roku? Nie, to było teraz stosunkowo niedawno. A może nie. W 2000 roku to on jeszcze nie był w Izraelu. To musiało być jakie 5, 6, może 10 lat temu. Czy jest jakieś wspomnienie Pana z okresu, tego ostatniego okresu polskiego, które było dla Pana pozytywnym wspomnieniem? Pozytywnym wspomnieniem? Chyba stosunek do niektórych moich kolegów. Ale nie mogę... To był taki trans, to pan sobie tego nie jest w stanie wyobrazić, jak to trwało po tych wszystkich wypowiedziach moich kolegów ze studiów, niektórych, tak, że faszyści, że gorzej niż SS, to człowiek żyje taki, ma klapy na uszach, nie próbuje nic, tylko ma jeden cel, mu załatwić wszystko, żeby wyjechać z tego. Także ja nie mogę powiedzieć, że nie mam żadnych wspomnień, ale to wszystko jest przytłumione w jakiś sposób. Ale na pewno były jakieś pozytywne wydarzenia. Na pewno były. A potem, jak już żeśmy przyjechali do Izraela, to też byliśmy trochę w Polsce, bo ta cała grupa nasza była na 30 osób, to 20 było z Polski. Także i 3/4 z tego znałem jeszcze z czasów z kolonii. Także to trochę było przedłużenie. Ale z Polski nie pamiętam. Pamiętam, że rodzina mojej mamy mówiła, słuchaj, to ciężkie jest. To będzie bardzo ciężko. Ale moja mama też tak. Klapy na oczy, klapy na uszy, do przodu. Moja babcia, która jeszcze żyła, która spędziła w latach, na początku wieku w Ameryce, mówi, słuchaj, to jest ciężka rzecz. Ciężka rzecz. Wyjechać na stałe. Ale wyjechało się na stałe. A potem, jak już można było przyjeżdżać, to też było właściwie szok. Przyjeżdżasz tutaj, 83 rok, to nie były najlepsze czasy. To ta Warszawa, która była brudna, gdzie nic nie było, nic nie było. Myśmy kupowali jakieś kilimki, które nikomu nie są potrzebne, ale że musieliśmy wydać pieniądze, bo nie wolno wywieźć polskich pieniędzy za granicę. Tak. To się kupowało byle co. I ciemność. Te ulice były potwornie ciemne i sprzedawczynie i sprzedawcy tylko czego w sklepach. Jak teraz się patrzy, ci ludzie znają słowo proszę i dziękuję i przepraszam, to tamci nie znali. Też
można zrozumieć, że oni byli bardzo rozgoryczeni. I też jak myśmy pierwszy raz przyjechali tutaj samochodem, to ja musiałem kupić talony na benzynę jeszcze w Niemczech po cenie zachodniej, bo nie było benzyny w Polsce. Jak żeśmy wyjeżdżali, ja podjeżdżam na stację benzynową, a przede mną jak jest 100 samochodów. No to jak ja przecież nie będę czekał na tą benzynę, jeszcze się okaże, że po 99 dostanie, a dla mnie nie będzie. To ja wjechałem na stację benzynową i jakiś facet do mnie mówi, że ja mam stać w kolejce. A ja myślę sobie, po niemiecku mówię, że ja nic nie rozumiem. Ich verstehe kein Wort. To on mi zaczyna tłumaczyć powoli, że ja mam stanąć w kolejce. Nic nie rozumiem po polsku. Poszedł jakiś drugi, podszedł do niego, co tu się dzieje? A tu taki idiota przyjechał, ja tak wyraźnie i powoli mówię, a on nic nie rozumie z tego, co ja mówię. No i zatankowałem i mogliśmy wracać. To nie, to też było, właściwie myśmy wszystko ze sobą przywieźli, łącznie z jedzeniem, ze wszystkim, bo rzeczywiście byliśmy u kogoś tam, herbatę słodzę, ja lubię tak jak tutaj, 2 łyżeczki, prawie że tak się na mnie patrzą, że ja tak cukier sobie biorę, a oni mają prawie każde ziarnko wyliczone. Już człowiek zapomina, a potem ja wjechałem wtedy już na paszport polski, nie, niemiecki, przepraszam. I ta pani, jak się starałem o polskie obywatelstwo, pojechałem do kolonii, do konsulatu, ja mówię, że ja chcę się starać o polskie obywatelstwo. A ta pani mówi, a jakie pan ma podstawy, żeby je dostać? Ja mówię, ja mam dokument podróży, proszę bardzo, w którym mówią, że ja nie jestem obywatelem polskim. W związku z tym, że nie jestem obywatelem polskim, to ja mam prawo dostać to obywatelstwo polskie. To ona musi z konsulem porozmawiać, bo ona nie zna takiego przypadku. Bardzo grzecznie pan konsul powiedział, że oczywiście, proszę bardzo, bo ta niby ustawa o zrzeczeniu obywatelstwa była nielegalna. W związku z tym stosunkowo szybko dostałem obywatelstwo polskie. Mój syn też dostał, bo on też chciał polskie obywatelstwo. Moja żona powiedziała, że ona tego nie potrzebuje. Nie potrzebuje, to nie, ma niemieckie też. I to właśnie była ta Polska. A potem żeśmy przyjeżdżali dosyć często na różne okazje. Jak kiedyś byliśmy z naszym synem, on trochę czytał po polsku wtedy, to był napis bij Żyda i Niemca. A on mówi, to jako kto ja mam być? No. Czy jako Niemiec, czy jako Żyd? No tak, to było. Ale to... A potem się przyjeżdżało do Polski już po tych zmianach 89 roku, to już było normalne. To się wsiadało w samochód i się przyjeżdżało, tak jak do Francji, czy jak do Szwajcarii, tak? Tylko inne pieniądze i nagle wszystko rozumiesz, co wszyscy mówią. Tego pan nie powiedział. Gdzie pan poznał swoją żonę, która miała korzenie... Częściowo niemieckie. No, jako córka niemieckiej Żydówki, tak? Tak. Więc ja ją poznałem we Frankfurcie w 70 chyba 8 roku. Ja byłem u jednego kolegi z klasy we Frankfurcie, w Warszawie. Mój kolega był z Warszawy, mieszkał we Frankfurcie i u niego ją poznałem. No i jej ojciec był Żydem z Łodzi, który przeszedł z Armią Czerwoną, a nie wiem, czy dotarł do Berlina, ale z armią dotarł i on nigdy nie chciał wyjechać z Polski.
Matka była Żydówką niemiecką, która trafiła do Polski, tak jakby trafiła do Rumunii, czy na Węgry, czy gdziekolwiek, bo jakaś jej koleżanka powiedziała: słuchaj, ty nie jedź do Niemiec, bo Rosjanie, nie, Sowieci wysyłają ludzi na roboty z Berlina na Syberię do roboty. To ona nie pojechała. A druga koleżanka powiedziała: to jedź ze mną do Łodzi, damy sobie radę. Pojechała do Łodzi. A bez słowa polskiego, bez w ogóle żadnych związków z Polską, nic. I też miała ciężkie życie w tej Łodzi. Chciała jechać do Ameryki, bo tam jakiś jej kuzyn się znalazł. Ale coś nic z tego nie wyszło. Wyjechała do Izraela. Też trafiła na okres 65 rok, kiedy był największy kryzys gospodarczy w Izraelu. W ogóle była straszne bezrobocie, a ona bez zawodu i trójką dzieci. Najstarsza wtedy Fredka miała lat 17 czy 18. Potem moja żona i jeszcze był młodszy brat. No, katastrofa zupełna. Mieli mieszkanie wielkości może tego pokoju. W Haifie mieszkali. No i bardzo było ciężko. A ona potem wyjechała. Ewa skończyła szkołę pielęgniarską i przyjechała do Niemiec, do jakiejś tam dalekiej krewnej ciotki do Darmstadtu. Stamtąd zgłosił się jeden facet z żydowskiego domu starców, że potrzebują pielęgniarkę do tego domu. Ona pasowała bardzo dobrze, bo znała i polski, i rosyjski, i hebrajski, i już trochę niemiecki. To bardzo dobrze pasowała i dostała tam pracę. Z mieszkaniem, ze wszystkimi szykanami. Także to było też... I wtedy ją poznałem. Ona miała służbowe mieszkanie. Ja się tam sprowadziłem. I dosyć mnie tak... Znaczy bardzo dobrze mnie ten szef przyjął. To też humorystyczne prawie. On mnie tak... Tam była synagoga i ci Żydzi przychodzili w sobotę, piątek wieczorem do synagogi. Szef mnie zaprosił do synagogi. Ja mówię do Ewy: słuchaj, co ja mam w tej synagodze robić? Ona mówi: słuchaj, siadaj w pierwszym rzędzie i rób to, co ten szef robi. On przekłada stronę, ja przekładam stronę. On wraca z powrotem, on wstaje, ja wstaję. On siada, ja siadam. Ale on miał kłopoty z kręgosłupem. To muszę pokazać. Nie wiem, czy to dobrze wyjdzie na filmie. On miał kłopoty z krzyżem. To zaczął tak robić. I ja też zaczynam w prawo i... No i... Prawda, że wesoła historia? No i już takie miałem przygody w tym domu starców. Tak? Było prawdopodobne. Ale bardzo żeśmy się z tym szefem nawet dziśmy się trochę zaprzyjaźnili, on nam pomagał i tak dalej. A potem była inna praca. Ale to ja ją tak poznałem i było nam naprawdę bardzo dobrze. W mieszkanku malutkim, ale fajnie było. Po raz pierwszy od lat, bym powiedział, od wyjazdu z Izraela było fajnie. Bo ta cała Francja czy Szwajcaria to były z osobistego punktu widzenia raczej nieudane okresy. A tu nagle trafiła się taka Ewa i było bardzo fajnie. I bardzo się zaprzyjaźniła z całą moją rodziną i z moimi rodzicami. Ja byłem ten syn, a ona była Ewunia. Ewunia to, Ewunia tamto. Także to było fajne. I jest w dalszym ciągu, to już jesteśmy, ile? 46 lat razem. Na dobre i na złe. Idziemy do przodu. No. Nie chcę pana już dłużej męczyć. Nie, pan mnie nie męczy wcale. Jeśli jest coś, co chciałby pan dopowiedzieć, to może...
myślę, że zresztą z Pana żoną będzie taka możliwość, żebyśmy porozmawiali. No nie wiem, czy się uda tym razem, może następnym razem. Moja żona, trzeba pamiętać, że właściwie moja żona wyjechała z Polski, jak miała lat 15. Z domu, tak, w 1964 roku. Z matką i z dwójką rodzeństwa. I trafiła do Izraela i do tej szkoły pielęgniarskiej i dzięki temu właściwie ona miała lepsze warunki egzystencjalne niż taki naukowiec niby jak ja. Ona miała cały czas, permanentnie miała pracę, nawet jak był taki okres, że ja nie miałem pracy albo za mało zarabiałem, to ona była w stanie zarobić dużo więcej niż nam się to wydawało. Tak. I ona, jeszcze trzeba wziąć pod uwagę to, że tak, w domu się mówiło głównie po żydowsku, a ona się nie nauczyła żydowskiego. Nic. Polski zna jak dziecko, które szkołę podstawową skończyło w Polsce. Ona bardzo dobrze mówi po hebrajsku i bardzo dobrze po niemiecku. I miała tam w domu starców ludzi z Rosji, z którymi zaczęła mówić językiem białogwardyjskim nawet, którzy uciekli z Rosji w roku 1917. Ale to już jest puste, to tutaj jest woda. Także ona znała ten rosyjski zupełnie inny niż teraz ludzie mówią. A pan rozmawia z nią po polsku w domu? Tak. Aha. W domu mówimy po polsku i nasz syn mówi po polsku. I on z Polską właściwie nie ma żadnych związków. Tak? On tutaj jak przyjeżdża do Polski, był może w sumie 3-4 razy, to on ze swoimi kuzynami rozmawia po angielsku, bo on się wstydzi, że zrobi błąd. A ja uważam, że jak on robi błąd, to jest cały urok tego, jak on mówi. Nie, oni bardzo tak, ale on się wstydzi tego. Myśmy byli, jak on był mały, jak jechaliśmy do rodziców, to potem się jego pytali, Daniel, jak się mówi w Niemczech? A on mówi po niemiecku i po polsku, bo w domu po polsku. A jak się mówi w Izraelu? Wyłącznie po polsku. Tak. Potem, jak chcieliśmy coś zobaczyć, czy są ludzie mówiący po polsku gdzieś tam, to ja go sadzałem sobie na ramiona i mówiłem, Daniel, zaśpiewaj, już taki jestem zimny drań. I on śpiewał i ludzie z Polski się zaraz zgłaszali. Że skąd takie blond dziecko zna Polski? Z Niemiec. Tak. W Izraelu? W Izraelu, tak. Także to były też. On swobodnie mówi po polsku praktycznie na każdy temat, przy czym jak rozmawia z nami, to jak nie zna słowa po polsku, to mówi po niemiecku, jak nie zna po niemiecku, to zna po hebrajsku. Nie ma luki językowej między nami. Są 3 języki wspólne co najmniej. A oprócz tego on pracuje tylko po angielsku, z żoną rozmawia po angielsku, także według mnie jest niewykorzystany ze znajomością języków i ze zdolnością do języków. O. Dzieci moich sióstr też wszystkie mówią po polsku. I ci w Danii, i ci we Francji. Lepiej, gorzej, ale mówią. A ty najlepsze, mamy znajomych Polaków, gdzie dzieci nie mówią po polsku w ogóle. I to na dzieci urodzone w Polsce do tego. Ale znamy też takich, gdzie dzieci perfekt mówią po polsku i następne pokolenie też mówi po polsku. U nas to nie będzie mówienia po polsku przez wnuka albo wnuki ewentualnie, bo jego żona nie ma żadnych polskich korzeni. Część rodziny jest z Rumunii, a część rodziny jest z Libii. Zresztą są fantastyczni, ja ich bardzo lubię, bardzo, bardzo.
inny świat, ale też niebywale ciekawy i niebywale ciepły. Nie tylko ludzie z Polski są tacy sympatyczni, jak się okazuje. No, tak. A teraz, w przyszłym tygodniu jedziemy z powrotem do Niemiec. Nam tu dobrze jest. Tutaj jest to mieszkanie siostry, jest trochę znajomych, jest trochę... Znowu w niedzielę znowu przychodzimy do Polin, jakiś tam jest spotkanie. To tam znowu będziemy. To będzie 5. raz, że ja tutaj przychodzę. Ja właściwie tutaj powinienem dostać jakiś pokój w tym hotelu waszym, tak. A teraz co do moich znajomych, tutaj pan wspomniał tam, że niektórych moich znajomych, ja przypuszczam, pan zna dużo więcej moich znajomych niż panu się wydaje, a ja ich znam. Było to tak, jak żeśmy przyjechali do Izraela, ludzie z Polski się spotykali i tak dalej, z różnych miast, to się pytali, czy znasz bliźniaczki Rosenbaum? Mówi to panu coś nazwisko? Z Londynu teraz. Zna pan bliźniaczki Scharfharz? Jedna w Lundzie, druga w Izraelu. Albo czy znasz bliźniaczki Karpińskie? Jak ktoś mówił 3 razy nie, to ty w ogóle nie jesteś Żyd. 3 pary bliźniaków się było, jako taki znak rozpoznawczy. A tutaj Leona Rosenbauma pan zna? Kojarzę, no nie znam wszystkich. To bardzo nam bliski człowiek. Najlepiej, że mój syn się z nim bardzo przyjaźni. Różnica 1,5 pokolenia różnicy. Bardzo. Nie jestem pewny, czy gdzieś nie jest pan związany z tymi zdjęciami, które przekazała z kolonii TSK Rzetowych pani profesor Perła Kacman. No Perłę to ja znałem. Bardzo dobrze. A co, ja nie znam, co ona przekazała. No, jest parę zdjęć z TSK A to może kolonii fajnych. Tak? To być może, że nie znam tych zdjęć. W ogóle pani profesor przekazała masę rzeczy, między innymi też listy, a propos tego, co pan mówił, od swojej koleżanki, profesor Stiller. No ona tutaj jest w Warszawie. To tam między innymi jest taki list właśnie pokazujący, jak to się studiuje, jednak dosyć ciężko kontynuuje studia w Izraelu, tak. I te prośby o podręczniki i tak dalej, bo nie było. Ciekawe aspekty też to odsłoniła nam wtedy, w tamtym okresie marcowym, w sensie 50. rocznicy. No tak. W ogóle w Polsce nie było podręczników praktycznie z biologii. Ale one studiowały fizykę i te takie może było więcej. Specjalistyczne podręczniki. No. Prawie że humorystyczna historia. Ja w Polsce bardzo notowałem wykłady, bo nie było podręczników. Nauczyłem się pisać pismem lustrzanym. Jak prawa ręka była zmęczona, to pisałem lewą ręką w lewą stronę. Potem w lusterku odczytywałem to, co napisałem i pisałem to w zeszycie z wykładami. Po moim wyjeździe te zeszyty zostały gdzieś w Polsce i gdzieś to musiał być rok lata 90. Na jednym kongresie podeszła do mnie kobieta. Tu miałem taki szyldzik, nie napisem gość, tylko z nazwiskiem. Andrzej Karpiński. Ona się mnie pyta, czy ja jestem tenże Andrzej Karpiński z Uniwersytetu Warszawskiego. Tak, bo ja korzystałam z twoich notatek. To było ile lat? Od 68 do 92. Te notatki krążyły po Polsce. Prawie że niemożliwa historia, prawda? I ona mnie na podstawie nazwiska zidentyfikowała, że ja jestem ten Andrzej Karpiński. No też. To też były problemy. No w Polsce nie było, ale się rozumiało, co się mówi, a tam się nie rozumiało, co się mówi i podręczniki były albo po angielsku, albo po hebrajsku, czyli prawie że niedostępne na początku.